Problem był sensu, to znaczy, że moja ocena była, trudno mi powiedzieć, czy ona była słuszna, czy nie, że marzec to nie był tylko problem propagandy władzy, antysemickiej kampanii, że to było też głęboko w społeczeństwie. To znaczy, że władza komunistyczna miała takie 3 etapy szukania, że tak powiem, porozumienia z narodem, z ludem. Pierwszy okres rewolucyjny to jest w utopii poprzez nacjonalizację, poprzez reformę rolną, czyli innymi słowy uwodzenie tych mas ludowych, można powiedzieć, prawda? Drugi okres, 56 rok, to jest poprzez liberalizację, demokratyzację. Masę Polaków, nawet antykomunistów, uwierzyło, że Gomułka jest zbawcą ojczyzny, prawda? Poszerzył się obszar pewnej autonomii polskiej, była pewna liberalizacja, była pewna demokratyzacja, reformy rynkowe się zapowiadały, no, oddychało się, można powiedzieć, swobodniej, prawda? To był popularny żart w Polsce i na Węgrzech, że to są 2 najweselsze baraki w obozie sowieckim, prawda? To nie chodzi o to, że tylko oczywiście były wesołe, dlatego że one były relatywnie najbardziej liberalne w latach 60., 70., prawda? Ale również autentyczne, przestrzeń niezależności również dla pracy intelektualnej, dla artystów, prawda? To jest zupełnie coś innego, kończy się kolektywizacja, prawda? Takiej przemocy typu sowieckiego nie ma. Oczywiście są ludzie w więzieniu, ale ich z powodów politycznych, ale jest ich stosunkowo niewielu. Te represje oczywiście są, ale one są znacznie bardziej ograniczone, więc ja nie tego się bałem, tylko miałem takie poczucie, że po prostu tacy ludzie jak ja w Polsce nie mogą się angażować, dlatego że oni bardziej będą szkodzili niż poprawiali. Że ja nie mam poczucia wewnętrznej legitymacji. To znaczy, że to, co marzec ujawnił znacznie szerszą, że tak powiem, niechęć, wrogość, poczucie obcości ze strony społeczeństwa. Czy to było trwałe, czy to było związane już z władzą komunistyczną i z rolą, jaką wielu Żydów odgrywało w tej władzy? Odgrywali, to prawda. Chociaż oczywiście to nie Żydzi. Bez Żydów też ta władza komunistyczna była narzucona, ale było wielu Żydów, którzy odgrywali istotną rolę we władzach komunistycznych. Niezależnie od tego, ja miałem poczucie, że po prostu, że z tych 2 stron moje życie w Polsce jest pozbawione sensu, czyli to, co dla mnie najważniejsze, to znaczy dla tego, żeby życie miało sens, prawda, to tego nie było w mojej percepcji. Znów, ja nie jestem w stanie ocenić retrospektywnie. Można powiedzieć, w jakimś sensie to nie było prawdą, bo po iluś tam latach, prawda, warunki się zmieniły i moi przyjaciele również się zaangażowali. W każdym razie ja zdecydowałem się wyjechać.